Powiemy sobie, czy warto rozdawać te umki na 21 poziom. I teraz tak, no jeżeli chodzi o ten ukaz, no to tu właśnie zdaniem tego wudu, który mi tu pomagał, no nie ma sensu, bo tutaj długość rund się nie zmniejsza, szansa na zabicie, no nawet nie przekroczyła tutaj 30%, więc nie ma co. Weźcie pod uwagę, że to też zużywa dużo many, 108, tak? A na trzecim 94, także różnica jest zauważalna. Jeżeli zostawicie tak w przyszłościowo na tym wysokim levelu na trzecim poziomie, no to będzie w porządku. Postać będzie zdolna właśnie do tych ukazów. Jeżeli chodzi o aurę cienia, no jeżeli chodzi o tą aurę cienia, czy warto na 21 poziom? A to 5 rund już od trzeciego poziomu, więc moim zdaniem, nawet jeżeli biegacie tutaj z magami ognia, jeżeli zrobicie sobie to na trzecim poziomie mistrzowskim, to to będzie wystarczające, no bo no tu oczywiście szansa trafienia jest wyższa o 6%, nie jest to jakoś dużo. I to pobiera też o 10 więcej tej many, więc serio. A pamiętajcie, że większość przeciwników też ma jakby maksymalną obniżoną szansę trafienia. Zwykle było to 80%, więc tu już macie, zobaczcie, 38%. Jeżeli tam byście mieli jeszcze szpilę w oko, to byście mieli tam już pewnie 90%, czyli o 10 za dużo. Także ogólnie, moim zdaniem, jeżeli chcecie i tak się pobawić w coś takiego, mieć też większy damage z uderzenia cienia, no to nie idźcie wyżej niż na trzeci poziom mistrzowski, tak? Bo dalsze punkty rozdane to będzie strata moim zdaniem. Potępienie. 21 poziom jest to coś, na co właśnie Voodoo zwrócił uwagę. Ja również, że no te rundy jednak kurde się nie zwiększają na tym poziomie. Nie premiuje to jakby do maksowania tej umiejętności. To pamiętajcie, że im wyższy poziom, no to tym tutaj też więcej będziecie bić, tym bardziej wasze inne debuffy będą łatwiej wchodzić. Ma to jakieś swoje plusy, ale również tutaj polecono wbić sobie. I teraz właśnie, no tutaj jeżeli chodzi o długość rund, no to już 6 rund otrzymujecie na 6 poziomie adepta, więc moim zdaniem tu coś po prostu nie gra. Że na tak wczesnym etapie już macie 6 rund na to i przez kolejnych 8 punktów nic się nie zmienia, tylko szansa, tak, trafienia. Także tutaj słuchajcie, jeżeli sobie zrobicie taką otępienie na pierwszym poziomie mistrzowskim, to i tak będzie spoko, i tak będzie spoko, tak? Odporność na uroki minus 46, obrona również, ataki z uroków również będzie o tyle obniżona i to powinno Wam wystarczyć. Ale można pokombinować oczywiście pod jakąś solo grę, to sobie jeszcze za chwilę o tym powiemy. Także myślę, że i tak pierwszy poziom ten mistrzowski, no to będzie tak o. Jeżeli chodzi o ukucie lalki, no to 21 poziom, ten siódmy mistrzowski, no 305 obrażeń, no jest to dużo. Wiadomo, im wyższy poziom, tym więcej bijecie. Jeżeli jesteście nastawieni na solo gierkę, to warto się w coś takiego tutaj pobawić. Jeśli nie, no to tak nie ma takiej potrzeby, jeżeli gracie głównie drużynowo. Z tym, że Voodoo często wspiera damagerów i tymi atakami tam skraca długość walki. Na przykład nie zawsze jest, słuchajcie, opcja, żeby ukazać przeciwnika, bo przeciwnik może mieć wysoki poziom odporności na ten ukaz i wtedy taka ikonka się pojawia przy nim, przy tym przeciwniku. No i wtedy się może nie opłaca tego w ogóle robić i wtedy taki Voodoo sobie bije z takich lalek, tak? Także jeżeli tam chcecie sobie bardziej solo coś porobić, no to można maksować. Ale też słuchajcie, może nie ma nawet w ogóle sensu na 7 poziom, tylko na 5, na 4. Tak jak tam podobnie przy druidzie miałem, tak? Także 4, 5 poziom chyba wystarczy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o tarczę cienia. Na wysokich bossach bardzo Wam to ułatwi grę. To, że Wy już będziecie na tyle doświadczeni, że nie będziecie tutaj słuchać jakichś youtuberów. I jeżeli chodzi o tą tarczę. Ta tarcza dopiero tutaj na 5, nie, na 6 poziomie trwa 3 rundy. Na 7 tutaj również 3. Także jeżeli w ogóle ktoś chciałby tak mocno to maksować, no to 6 poziom, moim zdaniem to jest maksimum. Ale chyba i tak nie warto, chyba że stawiacie mega na przeżywalność. To tutaj no, zasugeruje się właśnie tym Voodoo, który tu tutaj pomagał. No to on tutaj na trzecim poziomie miał tą tarczę. No i zobaczcie, no, obrażenia przenoszone na manę to 45%, to jest dużo. Redukcja obrażeń many to jest 70%, porównajmy to do 7 poziomu, czy to się mocno zmieni. 45 zmieniło się tylko o 4% w górę. Redukcja obrażeń many podniosła się tylko o 6 punktów, także nie ma dużego przeskoku. A jeżeli chodzi o ilość wydanych tych punktów, no to jest masakra. Lepiej te punkty zainwestować naprawdę tu w potężne debuffy, jak tutaj otępienie czy szpila, no czy nawet ten ukaz śmierci, tak? Można sobie rozwinąć tą aurę, żeby sobie tam opcjonalnie używać. Jeżeli chodzi o zatrucie,
No to tak, to zależy od poziomu. No ten 21 poziom tu też za dużo nie oferuje. No trwa oczywiście 6 rund, ale te 6 rund jest dostępne już tutaj od 5 poziomu, więc ten 5 poziom to i tak to jest maksimum, ale no wiadomo, warto tą trutę wsadzać na bossa, żeby on więcej bił, tylko że jeżeli chodzi o obrażenia fizyczne, to jest tylko minus 14%, to nie jest jakoś dużo. Z obrażeń magicznych będzie tam jakby atakował mniej, bo aż o 40, ale i tak no nie ma sensu maksować tego, bo naprawdę, no mówię, są ważniejsze umiejętności. Jeżeli pójdziecie właśnie w jedną, no to reszta będzie kuleć, a voodoo naprawdę ma spory wachlarz tych umiejętności osłabiających, więc ja ogólnie szpilkę bym tu, truty bym odradził jakoś tam wysoko. Za chwilkę zobaczycie właśnie jak voodoo, który tu był właśnie omawiany, jak sobie on sobie poradził z tym. Jeżeli chodzi o wyssanie duszy, no to tutaj 7 poziom, tak naprawdę na tym etapie mistrzowskim, no zapewnia tutaj 44% szansy trafienia. Te obrażenia to wiadomo, to jest po prostu to tam ile pobierzecie many, ale spójrzmy na pierwszy poziom, 69. No dużego przeskoku nie ma, jeżeli chodzi o ilość zaoszczędzonych punktów umiejętności. No to tu naprawdę można byłoby coś innego rozwinąć. Także nawet bym się pokusił o stwierdzenie, czy jest w ogóle sens rozwijać to na jakiś poziom mistrzowski. Taki 7 poziom adepta będzie Wam wystarczał do końca gry. A jeżeli macie właśnie niższy poziom, to serio, no nie musicie jakoś mocno tego ulepszać. Też pamiętajcie o tym, że jeżeli już właśnie biegacie wyższe bossy, no to to wyssanie duszy współpracuje z tarczą cienia, tak? No o tą manę musicie dbać, musicie wybiegać trochę do przodu, sprawdzać, tak? Ile tej many macie. Jeżeli macie już powiedzmy 1/3 tego paska na dole zapełnionego, to tu już jest znak, taki alarm powinien Wam się włączyć, że powinniście zrobić kilka ataków, tak? Tego wyssania. No voodoo nie może sobie pozwolić na brak many. No jest to jego główny tutaj atrybut, że korzysta z tych punktów. Jeżeli chodzi o szpilę w oko na 21 poziomie, to tu słuchajcie również nie ma jakiejś rewelacji, no trwa to 4 rundy, wiadomo, szansa tutaj jest wysoka, ale no te 4 rundy, no to słuchajcie, no to już macie na drugim poziomie. No i czy jest sens rozwijać, tracić tyle punktów? No chyba nie. No tutaj obrona dystansowa się zmieni z 54 na 65. No i jest to 11%. Tylko pamiętajcie o tym, że voodoo, nawet jeżeli będzie biegał sam z takim magiem ognia, to raczej i tak tam na tych bossach i tak będzie druid. A jeżeli druid posiada korek, a będzie posiadał, no bo druid bez korka, no to jak żołnierz bez karabinu, to on tym korkiem i tak będzie zwiększał celność trafienia. Więc w połączeniu taką szpilkę na tym drugim poziomie, dokładając tego korka, i tak będzie miał full debuff zrobiony, by mieć przyzwoity procent atakując przeciwnika. Także myślę, że serio drugi poziom i będzie git. Jeżeli chodzi o uderzenia cienia, analogiczna sytuacja do łuku lalki. Zaznaczam, że tym atakiem za bardzo się nie atakuje, chyba że zaczęliście biegać instancję Macheta Tarula, są to najsilniejsze bossy w grze, to tam rzeczywiście voodoo bawi się tym, bo on wtedy używa też aury cienia dla maga ognia i wtedy rzeczywiście jest sens sobie to zainwestować. No nie tak wysoko, nie tak wysoko, no powiedzmy właśnie pierwszy poziom i będzie git, Jeżeli chodzi właśnie o build, ja Wam właśnie pokażę build na 140 poziomie, który jest bardzo taki elastyczny, pozwala biegać każdego bossa. Sami możecie spojrzeć, ukazanie, znaczy w ogóle spójrzcie sobie na to i na pewno pierwsze co Wam się rzuci, to to, że prawie wszystkie umiejętności są wbite na poziomy mistrzowskie, tak? Pierwszy, drugi, trzeci. I tu już Wam mówię, dlaczego tak jest. Voodoo, który mi tutaj pomagał, powiedział tak, że te poziomy mistrzowskie zostały wbite dlatego, pomijając sobie tarczę cienia powiedzmy, aby długość rund była dłuższa niż na tych niższych poziomach, bo naprawdę to tutaj zostało uwypuklone, że voodoo nie jest taką prostą postacią, jaka może się wydawać na początku. Jeżeli tam zaczniecie biegać te wyższe poziomy, no to tutaj voodoo musi dbać o 3 debuffy, tak? Musi dbać o otępienie, o trutę i musi dbać również o szpilę oko. Jeszcze do tego dołożyć ukaz śmierci, do tego jeszcze użyć tutaj wyssanie duszy, do tego właśnie zdebuffować jeszcze jakiegoś przeciwnika, więc ogólnie im te debuffy dłużej trwają, tym voodoo ma spokojniejszą głowę. I z tego powodu właśnie widzowie tak ten build wygląda. Myślę, że
że jest to całkiem mądre posunięcie, że do czegoś takiego można dążyć. Jeżeli macie niski poziom, można sobie zrezygnować z tego zatrucia, tak, powiedzmy. Można sobie zrezygnować z ukucia lalki, jeżeli zrobicie się tak typowo pod drużynę. Osoby, które powiedzmy nawet chciałyby mnie tu jakoś zhejtować, że nie gram profesją, a się wypowiadam, no to raczej trudno im będzie tutaj powiedzieć, że ten build jest jakiś zły, bo ja minusów nie widzę, tak? A ogólnie chyba inżynierzy też się wypowiadali, że najsensowniejszym będzie tutaj właśnie przy każdej profesji rozwijanie wszystkiego po kolei. No i to się sprawdza. Zwłaszcza przypominam, że że te 7 poziomy mistrzowskie u wudu nie dają jakiejś dużej przewagi. No nie ma jakiegoś efektu wow, jak tam powiedzmy przy innych profesjach. Także no to musicie sobie ocenić sami. Ale jeżeli powiedzmy chcielibyście się tak pobawić tak typowo solo, no to możecie, słuchajcie, zrobić sobie tak, że iść w ukucie lalki, iść w otępienie, żeby mieć duży damage. No i tam szpilka też, żeby sobie trafiać. Te tutaj 3 umiejętności, do tego wyssanie duszy, tak, żeby tej many nie brakowało. No ewentualnie jeszcze ta tarcza cienia na jakichś tych wyższych etapach, żeby sobie też solować jakieś silniejsze bossy, no to będzie duże ułatwienie. Także no takie ukucie lalki, otępienie, szpila w oko, wyssanie duszy. Do tego oczywiście to nie jest tak, że porzucacie inne umiejętności, bo powinniście mieć wszystko rozwinięte chociaż minimalnie, by móc właśnie sobie zmieniać te strefy ataku, tak? Raz atakować urokiem, raz dystansem, gdy przeciwnik się zdefi, by móc sobie również włożyć zatrucie i pozwolić na ukazanie. No tą aurę cienia może tam od parady rzucić, no bo ta aura cienia będzie pomagać, gdy będzie grupka przeciwników dystansowych i gdy one taką aurę cienia dostaną, no to ich szansa trafienia też się jakby zmniejszy, więc powiedzmy przeżywalność drużyny twoja wzrośnie mocno, tak? Że oni tam nie będą w stanie ciebie trafić. Wydaje mi się, że ja bym właśnie tu polecał właśnie iść albo tak bardzo poddrużynowo, rozwinąć po kolei to co można, jak tu właśnie widzieliście, albo pobawić się właśnie w solo grę. Umiejętności ogólne ja bym tu nic nie robił, kiedyś Voodoo robił jeszcze okrzyk bojowy, szkoda punktów na to moim zdaniem. I tak widzowie, i to by było chyba na tyle, ja tu naprawdę objaśniłem najłatwiej jak tylko potrafiłem. To wszystko zostało też tam skonsultowane z kimś innym. Mogłem pominąć niektóre rzeczy, to sobie też wypisałem, to co było najważniejsze. Ale jeżeli coś pominąłem, jeżeli jesteś też właśnie takim zaawansowanym voodoo, byłoby spoko, gdybyś tam w komentarzu chciał jakoś uzupełnić te niedobory wiedzy. I to by było na tyle widzowie. Także ja tu dziękuję za uwagę. Jeżeli czegoś nie wiecie, no to również pytajcie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.